Dzień dobry bardzo. Był pierwszy tydzień abstynencji, tak więc dzisiaj pora, abym opowiedziała Wam, czego możecie spodziewać się w drugim tygodniu po odstawieniu alkoholu. Let's go, girls! W ramach ogłoszeń parafialnych pragnę przypomnieć, że teraz na moim kanale oraz na Instagramie przygotowujemy się do wyzwania 30 dni bez alkoholu, którego sprzedaż rusza już we wrześniu. Wszelkie informacje dotyczące wyzwania znajdziecie tutaj na kanale, na karcie społeczność oraz na Instagramie, gdzie już teraz dostarczam Wam darmowych treści potrzebnych do zerwania z nałogiem. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału oraz kliknąć dzwoneczek na Instagramie, tak aby niczego nie przegapić. A tymczasem przechodzimy do tytułowego tematu naszego odcinka, czyli co czeka Was w drugim tygodniu abstynencji. Okej, jesteście gotowe? No to łapka w górę i jedziemy z punktem pierwszym, a mianowicie czeka Was zwiększona podatność na pokusy. Co to znaczy? Dla wielu z nas drugi tydzień to najbardziej odległy moment, do którego udało nam się wytrwać. Czujemy się nieco lepiej fizycznie, ale w dalszym ciągu przypominamy rozsypane po blacie puzzle. Jesteśmy podatni na wszelkie bodźce, które docierają do nas z otoczenia i które mogą wywołać u nas głód alkoholowy. Głód alkoholowy to nic innego jak silna potrzeba picia. Bodźce z otoczenia, o których mówię, mogą dotyczyć jakichś konkretnych stanów wewnętrznych, czyli emocji, na przykład złość, smutek, żal, konkretnych przedmiotów, na przykład widok butelki po alkoholu, który do tej pory spożywałyśmy, pór dnia, na przykład wieczory po pracy w domu, ludzi, miejsc, ojej, dużo tego. W każdym razie najważniejsze, żebyście zapamiętały, że to wszystko, co bezpośrednio wywołuje w nas potrzebę sięgnięcia po butelkę, nazywamy wyzwalaczem. To właśnie umiejętność zidentyfikowania tego, co jest Twoim wyzwalaczem, jest na tym etapie najważniejsza. To ona w znacznej mierze zadecyduje o tym, czy przetrwasz ten tydzień oraz następne tygodnie. Na wyzwaniu będziemy się tego uczyć, ale już teraz mogę Ci powiedzieć, że bardzo ważne jest, żebyś poświęciła czas na refleksję nad tym, co nim może dla Ciebie być i żebyś była przy tym wobec siebie uczciwa. Może słuchanie konkretnej muzyki wprawia Cię w okropny nastrój, jakaś konkretna piosenka, może pora dnia, kiedy kładziesz dzieci do spania, kosztuje Cię wiele stresu. Butelka wina w lodówce, o zgrozo, posiadanie alkoholu w domu na wczesnym etapie abstynencji to poważny błąd. Mówiłam o tym w moim ostatnim shortsie. Już Twoja w tym głowa, żeby od tej chwili organizować swoje najbliższe otoczenie w taki sposób, żeby pojawiało się w nim jak najmniej wyzwalaczy. Żeby je eliminować albo w najgorszym wypadku minimalizować zetknięcie się z nimi. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, poproś kogoś, żeby w tym tygodniu zajął się dziećmi, jeśli opieka nad nimi bardzo Cię w tej chwili przerasta. Zamknij drzwi do sypialni, jeśli w salonie masz okropny bałagan i perspektywa sprzątania przyprawia Cię teraz o frustrację. Nie sprzątaj. Nie musisz teraz tego robić. Zdaję sobie sprawę z tego, że w życiu nie będziemy w stanie uniknąć wszystkich sytuacji, w których pojawi się alkohol. Ale uwierz mi, że na tym etapie to niezwykle ważne, żebyś wystrzegała się go jak ognia. O tym, jak identyfikować wyzwalacze i jak tworzyć bezpieczne warunki do trzeźwienia, będę uczyć na wyzwaniu, a tymczasem przechodzimy do punktu drugiego. Oprócz podatności na pokusy, w drugim tygodniu będzie towarzyszył Wam zwiększony apetyt. Och tak, objawy zatrucia alkoholowego powoli odchodzą w niepamięć.
zaczynamy jeść. Nie dostarczamy już naszemu organizmowi bomby węglowodanowej w postaci alkoholu, jaki spożywałyśmy. Tak więc zaczyna się on domagać. Przede wszystkim cukru. Oj tak, będziecie mieć ochotę na słodkie. Nawet jeśli wcześniej nie byłyście fanami słodyczy. To właśnie w słodycze podczas mojej terapii w ośrodku zaopatrywaliśmy się w pierwszej kolejności, wędrując do sklepu pod czujnym okiem terapeuty. Brak zajęcia, o którym zaraz będę mówić, czyli luka, która powstała po odstawieniu alkoholu, to również jedna z przyczyn zwiększonego apetytu. Jedzenie, podobnie jak alkohol, pobudza nasz ośrodek nagrody w mózgu. Dlatego tak bardzo będzie ciągnęło nas do zaspokojenia potrzeby przyjemności. I taka rada ode mnie. Nie martwcie się teraz, że przybierzecie na wadze. Robicie coś naprawdę wielkiego. Zdecydowałyście się na odstawienie alkoholu. To przedsięwzięcie już samo w sobie wymaga od Was ogromnego poświęcenia i 100% koncentracji. To jest Wasz główny cel. To tym trzeba się teraz zająć. Nie utrudniajcie sobie tego zadania jeszcze bardziej, odmawiając sobie codziennych przyjemności, takich jak na przykład czekolada. Na tym etapie można je wybaczyć. Wybierajcie mniejsze zło. Zapewniam Was, że odstawiając alkohol i tak w większości przypadków zrzucicie na wadze. Jeśli chodzi o mnie, ja w tej chwili jestem bardziej zadowolona z mojej obecnej sylwetki niż z tej, kiedy miałam lat 20, regularnie spożywając alkohol. Jest smuklejsza, zniknął piwny brzuszek. Celulit odszedł w niepamięć. O zwiększonym apetycie na słodkie mówię w jednym ze swoich filmów, który wyświetla się Wam teraz na karcie. Dowiecie się z niego, ile cukru zawiera piwo oraz poznacie alternatywy dla słodyczy, jeśli już tak naprawdę martwicie się o swoją linię. Ale tak jak mówię, w drugim tygodniu w dalszym ciągu obniżamy sobie poprzeczkę. To trzeźwa głowa na poduszce wieczorną porą jest dla Was celem numer 1. Punkt 3. Będziesz szukać dramy. Tak, będziesz drama queen. Oprócz irytacji, która towarzyszy Ci już od pierwszego tygodnia abstynencji, Twoja uzależniona głowa będzie dwoić się i troić, żeby znaleźć Ci wymówkę do picia. Tak naprawdę nie musi się nawet specjalnie nadwrężać, ponieważ na tym etapie każda wymówka będzie dla Ciebie dobra. Możesz nawet w tym celu prowokować kłótnie z domownikami. Facet nie wyrzucił śmieci? Oto wredny cham, jaki niewdzięczny, nie szanuje tego, co robisz w domu. Szef wpisał Cię na wieczorną zmianę? Nożesz kurwa, nie lubisz wieczornych zmian. W głowie masz ciągle wieczory z Twoją ukochaną butelką wina na altanie. Rozumiem, przez co przechodzisz. Przechodziłam przez to i ja. Przechodziła przez to masa dziewczyn z naszej kobiecej grupy wsparcia, dlatego zachęcam Cię, żebyś do niej zajrzała i zapytała się, jakie dramy towarzyszyły im w drugim tygodniu abstynencji. Chcę, żebyś wiedziała, że bez względu na to, przed jakim powodem do picia nie staniesz, żaden nie jest wart tego, żebyś zaczynała z powrotem od dnia pierwszego i przeżywała od nowa te same katusze. Pamiętam, jak w drugim tygodniu kurczowo trzymałam się uczucia żalu. Już niekoniecznie z powodu tego, jakie to moje życie jest beznadziejne, ile nieszczęść mnie spotyka, ale z powodu nieszczęść, jakie spotykają innych ludzi. Karmiłam się dramą po to, aby mieć wymówkę do sięgnięcia po butelkę. I nie mówię Ci teraz tego po to, żeby lekceważyć te wszystkie trudne emocje, które w tej chwili odczuwasz. Chciałabym, żebyś w tej chwili zadbała o stworzenie swego rodzaju drama-free bańki. Chcę, żebyś za każdym razem, kiedy poczujesz, że coś Cię przerasta, powtarzała sobie: okej, jestem zła, jestem zrozpaczona, jestem wkurwiona,
ale nie zamierzam się teraz tym zajmować. Nie dlatego, że nie możesz sobie w tej chwili pozwolić na przeżywanie emocji, ale dlatego, że na tą chwilę nie jest to dla ciebie dobre. To twój wyzwalacz pcha cię w łapska alkoholu, a ty teraz jesteś jak rycerz bez zbroi. Możesz krzyczeć, możesz płakać, ale na litość boską nie zanurzaj się głębiej w tej dramie. Powtarzaj: jestem zła, jestem wkurzona, ale nie zamierzam się zajmować tym teraz. Zajmę się tym za tydzień, za 2 tygodnie od dnia dzisiejszego. Zadzwoń do kogoś, kto to rozumie. Napisz posta na naszej grupie. Do wieczora gwarantuję ci, że będziesz mieć masę odpowiedzi i przemyśleń, z których na pewno wyciągniesz jakąś wartościową dla siebie lekcję, które sprawią, że poczujesz, że nie jesteś sama. Zrobi ci się lepiej. Gwarantuję ci to. Punkt 4. Last but not least. Dopadnie cię nuda. Nagle zdajecie sobie sprawę, że wasze wieczory przepełnia pustka. Nie będziecie wiedziały, co ze sobą zrobić. Do tej pory znałyście jedynie bardzo destrukcyjne rozwiązanie, było nim picie. Teraz napić się nie możecie, a może inaczej. Możecie, tylko po co? Ten scenariusz już znacie. Byłyście tam. Tam jest ciemno. Nic się wtedy nie zmieni. Tak więc pogrążając się w tym maraźmie i braku pomysłów na chociażby wieczory po pracy albo na weekend bez alkoholu, dopadnie was nuda. A nuda, moje drogie, to w tej chorobie nasz wróg. To ona uruchamia w naszej głowie te wszystkie chochliki, które szepczą nam do ucha, żebyśmy się napiły. Tylko jeden! Tym razem dasz radę! Tym razem na jednym się skończy! Aha, srały muchy, będzie wiosna. Twoja uzależniona głowa będzie szukać komfortu i nagrody. Nie tylko osoby uzależnione tak mają. Mają tak wszyscy. To takie ludzkie. Życie do łatwych nie należy. Wszyscy zasługujemy na komfort i nagrodę. Możesz sobie tego komfortu dostarczyć. I nie mam tutaj na myśli alkoholu. Możesz to zrobić poprzez próbowanie nowych rzeczy. I chociaż na samym początku najprawdopodobniej nie będą przynosiły ci takiej satysfakcji, jaką przynosiło ci picie, będziesz już krok po kroczku przeprogramowywać swój mózg. Wyzwaniem dostarczy ci gotowych do użycia rozwiązań. Znajdziesz tam dziesiątki przykładów na to, jak spędzić wieczory bez alkoholu, jak spędzić twój trzeźwy weekend. Wychodząc z ośrodka uzależnień, miałam totalną pustkę w głowie. Trudno było mi się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Nie wiedziałam, co zrobić z nadmiarem wolnego czasu, który wcześniej traciłam na picie i leczenie kaca. Ile bym dała, żeby w ręce wpadł mi wówczas taki przewodnik, gdzie czarno na białym, na wyciągnięcie ręki, miałabym listę pomysłów na zajęcia, które nie uwzględniają w sobie pierwiastka alkoholu. Dajcie znać w komentarzu, czy wam również przydałby się taki przewodnik. O sposobach na nudę w abstynencji mówiłam już w jednym z moich odcinków, który teraz wyświetla się wam na karcie. Koniecznie tam zajrzyjcie, ponieważ myślę, że nie ma sensu powielać czegoś, o czym mówiłam już wcześniej. Wyzwanie z kolei będzie skupiało się na konkretnych przykładach aktywności, które pomogą ci przezwyciężyć bezalkoholową nudę. Jak dla mnie, bomba. Mam nadzieję, że wy również będziecie podobnego zdania. Podsumowując, w drugim tygodniu będziesz czuła się zmęczona. To naturalne. W dalszym ciągu nie najlepiej jeszcze sypiasz. Będzie towarzyszyło ci uczucie irytacji, złość, zwiększony apetyt, nuda. Będą targały tobą pokusy. Jesteś tylko człowiekiem. Na tym etapie najważniejsze jest, żebyś potrafiła dostrzec i nazwać stany emocjonalne, jakie ci teraz
towarzyszą. Żebyś za każdym razem, kiedy pomyślisz, chcę się napić, alkohol sprawi, że poczuję się lepiej, zapytała się siebie, dlaczego? Czy jestem zła? Czy może czuję żal, smutek? Może jest to złość? Może jestem przytłoczona natłokiem obowiązków? Może jest to jakaś konkretna pora dnia? A może towarzystwo danej osoby przyprawia cię o mdłości? Może wracając z pracy do domu mijałaś bar, który wcześniej zdarzało ci się odwiedzać. Pomyśl i poszukaj rozwiązania do każdego z twoich wyzwalaczy. To jest kwintesencja drugiego tygodnia abstynencji. Tego się teraz musisz nauczyć. I to wsio na dziś. Dajcie znać w komentarzu, czy dzisiejsze wskazówki okazały się dla was pomocne. Cieszę się bardzo, że mogę wam teraz tutaj z tego miejsca o tym wszystkim powiedzieć, bo 3 lata temu to, co teraz się dzieje, ten cały kanał pozostawał jedynie w sferze moich marzeń. Odstawienie alkoholu stało się kluczem do ich realizacji. Dziękuję wam, że jesteście. Trzymam za was wszystkie mocno kciuki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ciao!